Witajcie moi drodzy widzowie, update stron Unliberty 1.3.0. Zmienia się dużo ciekawych rzeczy, szczerze powiedziawszy, w krótkim czasie i widzę, że słuchają nawet graczy. Z takich ważniejszych rzeczy to na pewno mamy zmianę odnośnie przenoszenia postaci. Mamy właśnie czas oczekiwania transferu został zwiększony do 30 dni między transferami, a promocja darmowego przenoszenia postaci już tutaj wygasła. Na pewno fajną zmianą jest to, że mamy na przykład dynamiczne eventy, które pojawiają się o określonym czasie i z tych eventów będzie poprawiony drop. Bo szczerze powiedziawszy, no nic ciekawego tam nie leciało, troszkę matsów, ale te matsy, tyle czasu co musieliśmy gdzieś tam zdobywać, robić te dynamiczne eventy, no to nie było to w ogóle sensu. Lepiej było sobie iść normalnie gdzieś standardowo pofarmić i było z tego dużo więcej radości i tak samo lepszego dropa. Zmieniły się też zmiany odnośnie gildii. Teraz mamy właśnie kontrakty gildiowe, które one się, jak są skończone, no to one dopiero następnego dnia automatycznie wskakują. Nie można sobie relować i po prostu tak to wygląda. Jeśli chodzi o gildię, też jest taka delikatna zmiana, że jeśli lider gdzieś tam opuści gildię, no to osoba, która ma najwięcej czasu w gildii, chyba najwięcej punktów, jeszcze nie wiem jak będzie to priorytetowo traktowane, no to wtedy on zostaje powiedzmy liderem. Został również naprawiony właśnie wskaźnik do questa. Szczerze powiedziawszy, nie zauważyłem, żeby w tym wskaźniku były jakieś większe problemy, ale widać, że też gdzieś tam nadzorują te questy, jakieś bugi są, no to starałem się oczywiście to usunąć. Mamy też, że jeśli mamy na arenie walczymy, no to wtedy normalnie komplituje nam tego oczekiwanie na arenie, więc automatycznie nas tam gdzieś tam przerzuca. Będą też, z tego co widziałem, pojawią się niebieskie receptury na itemy, na przykład na bronię, biżuterię, no bo mogliśmy tylko gdzieś tam zielone ogarniać, a no niebieskich jako tako nie dało się za bardzo ogarnąć, więc musieliśmy niebieskie itemy dropić. Jest to z jednej strony duży plus, bo będzie można sobie craftować receptury z lepszymi jakimiś traitami, tylko że znowu na tym może ucierpieć delikatnie rynek i pytanie jak będzie właśnie z tymi receptami, czy będziemy mogli dużo tych recept ogarniać w ciągu dnia, czy nie. Jeśli tak, no to rynek bardzo ucierpi, jeśli nie, no to będzie takie delikatne, fajne wprowadzenie, żeby też z tych zielonych itemów sobie szybko przeskoczyć na niebieskie itemy. No bo nie oszukujmy się, zmiany są wtedy bardzo duże, a na niebieskich itemach też możemy dużo gdzieś tam traitów używać, bo na zielone traitów nawet nie ma sensu używać. Poprawiony jest właśnie phishing odnośnie haku. Nie wiem jak to będzie tam wyglądać ta zmiana, bo jeszcze nie zdążyłem tego zobaczyć, bo niestety czekamy aż ta aktualizacja wejdzie w życie. Z takich jakichś ważniejszych jeszcze rzeczy, na pewno są ważne rzeczy odnośnie dungeonu, że dodali nowy system wyszukiwania matchingu, jakby losowego matchingu na dungeony i też mamy zwiększone obrażenia odnośnie właśnie tego matchingu. To jest spoko, bo jeśli chodzi o standardowy matching, który dotychczas był, no był on po prostu daremny, że wyszukiwaliśmy i szczerze powiedziawszy mogliśmy czekać i 20-30 minut i żadnego po prostu nie znalazło. To też jest z tym spowodowane, że jednak na tablicy trzeba szybciej sobie przeglądać, wrzucać. Tylko pamiętajcie też o tym gracze, że jeśli kogoś nie chcecie, to od razu go odrzucajcie, żeby ta osoba mogła sobie szukać innego dungeonu, bo niektórzy po prostu nie ogarniają tematu i potem ludzie czekają niepotrzebnie. Z takich od razu dodatkowych rzeczy wam powiem. Właśnie ta logika, tak jak mówię, jest poprawiona i od razu będzie trzeba to przetestować, zobaczyć jak to w praktyce wygląda, no bo ta logika była dosyć taka, powiem, słaba, no nie dało się po prostu tego ogarniać. W WoWie na przykład był fajny system wyszukiwania matchingu, więc mogliby właśnie zaczerpnąć z tej strony i jakby nie patrzeć troszkę to zaczerpnęli, bo w WoWie też mamy automatyczne wyszukiwanie do randomowych i wtedy mamy powiedzmy tam lepszy drop, lepszy exp. Więc przejdźmy dalej. Z takich drobnych rzeczy, które tutaj mamy poprawione, no to poprawione jakieś konteksty odnośnie skilli, że jakiś skill był masowy, a jednak w praktyce nie był masowy, więc to są takie delikatne zmiany. No najważniejsze zmiany to na pewno te dungeony, może odnośnie właśnie tych eventów, gildii, tego transferu postaci na pewno to jest przydatne, a zobaczymy jak to będzie też oczywiście z tymi niebieskimi receptami, bo te niebieskie recepty mogą bardzo dużo tutaj pozmieniać. Zwykli gracze, którzy gdzieś tam nie ogarniali na początku co robić, na czym się skupić, to dla nich to będzie pewnie duży plus. Będę oczywiście robił na bieżąco materiały, jeśli będą się jakieś ciekawe powiedzmy tutaj update'y pojawiać, więc dzięki za oglądanie i do następnego. Cześć, cześć, cześć!